Cześć, tutaj Przemek, super, że tu zaglądasz. W ostatnim odcinku opowiadałem o 5 najdziwniejszych rekrutacjach, jakie w życiu zrobiłem, a w tym odcinku bardzo pozytywnie, dlatego że opowiem Ci o 5 osobach, które były totalnie nieszablonowe, ale z jakiegoś powodu przekonały mnie do siebie i zatrudniłem je mimo tego, że nie miały konkretnie doświadczenia, którego w procesie wymagałem. O wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Na wstępie powiem, że kolejność, w jakiej układam tę historię, zupełnie nie wskazuje na to, jak dobry ktoś się okazał w swoim fachu, czy jak dobrze wypadł w procesie rekrutacji. Wszystkie te osoby, o których tutaj opowiadam, są fantastyczne. Każdą z osobna zatrudniłbym ponownie. Tę kolejność układam bardziej w takim sensie, żeby po prostu ten odcinek był ciekawszy. Zacznijmy od miejsca 5, to jest Justyna. Tych imion nie zmyślam, dlatego że myślę, że przy tak pozytywnym wydźwięku tego odcinka każda z tych osób się tylko i wyłącznie ucieszy, że o nich wspominam. Szukałem wtedy konsultanta sprzedaży. Natomiast Justyna miała do tej pory doświadczenia związane z kadrami, z administracją, z prowadzeniem biura itd. A tutaj rozmawialiśmy o obsłudze klienta, więc coś bardzo odległego. Niemniej okazała się absolutnie solidna, proaktywna, bardzo szybko nauczyła się robić swoją pracę, plus przychodziła z pomysłami, robiła więcej niż od niej oczekiwałem i bardzo szybko stała się moją prawą ręką w prowadzeniu oddziału. Fantastyczna osoba, super nam się razem pracowało bardzo długo, super wspominam, więc jeszcze raz dzięki Justyno. Osobą numer 4 był Patryk. Szukałem wtedy specjalisty do roli Business Development Executive na rynki zachodniej Europy. Jeżeli jesteście ciekawi, czym taka rola się zajmuje, nagrałem o tym osobny materiał. Patryk z polecenia trafił do procesu rekrutacji i na spotkaniu ze mną okazało się, że rzeczywiście nie ma takich doświadczeń, aby tę rolę objąć. Niemniej w trakcie tej 1,5 godziny tak mocno przekonał mnie do siebie, dostrzegłem w nim tak duże kompetencje w zakresie komunikacji, zarządzania projektami, koordynacji i w wielu innych aspektach, że postanowiłem specjalnie dla niego utworzyć stanowisko, o którym wcześniej w firmie nie rozmawialiśmy i zatrudniliśmy go jako Pre-Sales Specialist. Patryk bardzo szybko pokazał, że to jest właściwa osoba na właściwym miejscu, szybko stał się moją prawą ręką, wielokrotnie później jeszcze w firmie awansował, a do dziś jest moim serdecznym przyjacielem. Sytuacja i osoba numer 3 to Maciek. Szukałem content specjalisty, szukałem osoby, która poukłada nam procesy związane z zewnętrzną komunikacją, związane z zarządzaniem, z planowaniem treści. No i do rekrutacji trafił Maciek. Chłopak, który był kompletnie nie z branży, pracował wtedy w branży meblarskiej, był wideografem, a w ćwiczeniu, któremu zleciłem w ramach procesu rekrutacyjnego, pokazał kampanię, którą realizował o laktacji. Więc coś tak odległego od technologii, od IT, że już chyba bardziej się nie da. Niemniej, tak mocno przekonał mnie do siebie, pokazał tak dobre podejście, pokazał, że ma kompetencje pomimo braku doświadczeń z naszej branży, że ponownie w te powiedzmy 1,5 godziny zupełnie go kupiłem. Pracujemy razem do dzisiaj, dlatego nie mówcie mu, że o nim opowiadam, bo obrośnie w piórka. A co więcej, chłopak jest po prostu tak młody, że jak go zatrudniałem, to wszyscy dookoła mówili, żebym nie rozpowiadał ile ma lat, bo będzie to dziwnie wyglądać. Także gratki stary. Sytuacja i rekrutacja numer 2 to jest Agnieszka. No i ponownie szukałem contentowca, szukałem osoby, która tym obszarem zarządzi do branży IT. No i jak przy takich rekrutacjach miałem sporo zgłoszeń, dlatego że tutaj jest duży ruch w tym obszarze i trafiła się Agnieszka w pipeline rekrutacyjnym. Osoba, która przez wiele lat była dietetykiem, przy okazji prowadziła swojego bloga, związanego oczywiście z dietetyką. Zupełnie zero doświadczeń z naszej branży, zero doświadczenia w naszej branży i ponownie tak kupiła mnie sobą, swoim podejściem, pomysłami, swoją energią, że po prostu nie mogłem jej nie zatrudnić. Bardzo szybko okazała się strzałem w dziesiątkę, fantastycznie realizowała swoją pracę, mamy super kontakt do dziś,
Także ponownie rekrutacja kompletnie nieszablonowa, ktoś, kto zupełnie nie wpisywał się w nasz taki szablon, w naszą checklistę kandydatów, ale nadal był w stanie tak pokazać siebie i pokazać plan na siebie, że po prostu go zatrudniłem i byłem turbo zadowolony. I historia numer 1, tutaj trochę naciągana, dlatego że to nie ja byłem tutaj hiring managerem. W ogóle jeśli interesuje Cię temat hiring managera, kim jest, gdzie pojawia się w procesie rekrutacji, jaki jest zakres jego działań, o tym nagrałem osobny odcinek, serdecznie polecam sprawdzić. Niemniej siedzimy sobie pewnego popołudnia w firmie, dzwoni dzwonek, no i wchodzi jakiś chłopak i mówi, że jest tutaj na spotkanie rekrutacyjne. Patrzymy się po sobie w pokoju, o co może chodzić, nikt nic nie wie, więc prawdopodobnie przyszedł do prezesa, prezes chodzący geniusz, ale zdarza mu się tak chaotycznie różne rzeczy układać, umawiać, więc pewnie umówił, zapomniał. Prowadzimy chłopaka do salki konferencyjnej, spotyka się z nim dyrektor zarządzający, no i nagle się okazuje, że a do kogo ty tutaj? Nie, on jakby nie miał umówionego spotkania, wygooglał firmę i przyszedł z ulicy i powiedział, że chce tu pracować i zatrudnijcie mnie. No po prostu nigdy więcej w życiu czegoś takiego nie widziałem. Chłopak tak sprzedał siebie na tym spotkaniu, że po prostu z miejsca dostał pracę. Okazał się fantastycznym nabytkiem, okazał się niesamowitym innowatorem, liderem. Wielokrotnie w tej firmie awansował aż do poziomu zarządu. W tym momencie również pracuje w dużej, można powiedzieć już korporacji technologicznej. Robi fantastyczną robotę. Szymon, mój przyjaciel do dzisiaj, jedna z najmądrzejszych osób, jakie w życiu spotkałem. Fantastyczny gość. I ponownie, przychodząc do firmy, kompletnie nie miał żadnego doświadczenia związanego z naszym biznesem. I co te wszystkie historie mają ze sobą wspólnego? Gdzie jest ten wspólny mianownik? No to przede wszystkim wszystkie te osoby wchodząc do procesu rekrutacji nie miały bezpośrednich doświadczeń związanych z takim biznesem, czy z taką branżą, czy z takim obszarem. Więc mam nadzieję, że zainspirowałem Cię trochę do tego, że to nie zawsze jest tak, że trzeba odhaczać te wszystkie checkboxy. Że to nie zawsze jest tak, że musisz spełniać wszystkie warunki wypisane w procesie rekrutacji i że jedyna dla Ciebie opcja to przesunąć się z jednej firmy do drugiej firmy konkurencyjnej. Wcale tak nie jest. Nadal najbardziej liczy się człowiek, najbardziej liczy się Twoja energia, osobowość, to co przynosisz do stołu, liczy się Twój pomysł, liczy się to, czy mimo braku bezpośredniego doświadczenia w danym miejscu jesteś w stanie połączyć logicznie kropki i powiedzieć: dobra, nie robiłem tego, ale robiłem coś innego, dzięki czemu wypracowałem w sobie podobne kompetencje. Jestem przekonany, że dam radę to zrobić. Uwierz w siebie i próbuj. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj i do następnego. Hej!